Wyobraź sobie relację z kimś, kto widzi świat wyłącznie przez pryzmat własnego odbicia. Każde twoje słowo, każdy gest staje się tylko narzędziem do podkreślenia jego wielkości. Ty w tej historii nie jesteś już partnerem, przyjacielem, ani nawet bliską osobą. Jesteś jedynie tłem, lustrem, w którym odbija się jego własne ego. To właśnie sedno narcystycznej osobowości. Carl Jung podkreślał, że narcyzm to coś znacznie więcej niż przesadne poczucie własnej wartości. To nie jest tylko próżność, to złożony mechanizm obronny, stworzony po to, by ukryć coś bardzo kruchego, wewnętrzną pustkę i lęk. Dlatego narcyz buduje wokół siebie iluzję, świat, w którym on jest centrum wszechświata, świat, w którym nie ma miejsca na twoje autentyczne potrzeby. Jak rozpoznać taką osobę w codziennym życiu? Po pierwsze, rozmowy zawsze wracają do niego. Jego historie, jego sukcesy, jego dramaty. Po drugie, nie potrafi naprawdę słuchać. Twoje emocje są pomijane, bagatelizowane, albo używane tylko po to, by podkreślić jego pozycję. Po trzecie, manipuluje uczuciami innych, po to, by utrzymać kontrolę i podtrzymać swój obraz doskonałości. To partner, który oczekuje twojego podziwu, ale gdy mówisz o własnych potrzebach, reaguje obojętnością albo emocjonalnym atakiem. To szef, który nie docenia twojej pracy, ale chętnie podpisuje się pod twoimi sukcesami. To członek rodziny, który zawsze stawia siebie ponad dobrem grupy i nie zawaha się wykorzystać twoich uczuć do manipulacji. Relacja z narcyzem to powolne rozpuszczanie się twojego ja. Każda próba bycia sobą spotyka się z oporem. Twoje granice są przekraczane. Twoje odczucia podważane. To właśnie gaslighting. Manipulacja, która sprawia, że zaczynasz wątpić w siebie. Pytasz, może to ja przesadzam, może problem jest we mnie. I to jest najgroźniejsze, bo narcyz nie tylko niszczy twoją samoocenę. On odcina cię od twojej własnej prawdy. Zatrzymuje twój rozwój. Jung przypominał, że każdy z nas nosi w sobie cień. Ukryte, niezintegrowane aspekty psychiki. Narcyzm to właśnie manifestacja tego nieprzepracowanego cienia. Ale uwaga, w relacji z narcyzem ten cień nie jest już tylko jego problemem. On staje się twoją pułapką. Bo narcystyczna relacja obnaża również twoje własne wzorce zależności. Twoją trudność w stawianiu granic. Twoją podatność na manipulacje. I właśnie w tym kryje się zaproszenie do transformacji. Jak więc chronić siebie? Po pierwsze, uświadom sobie, że twoja wartość nie zależy od tego, jak widzicie ktokolwiek inny, nawet ktoś najbliższy. Po drugie, ucz się stawiać granice, nawet jeśli na początku to trudne. Po trzecie, buduj autentyczną relację z samym sobą. Odbudowuj swoją moc. Bo jak mówił Jung, prawdziwa transformacja zaczyna się od pracy z cieniem. Być może spotkanie z narcyzem nie jest przypadkiem. Może to zaproszenie, by spojrzeć głębiej, w swoje własne wzorce, by nauczyć się kochać siebie bezwarunkowo. Wyobraź sobie moment, w którym wreszcie zaczynasz dostrzegać w sobie pragnienie zmiany. Czujesz energię, która budzi cię do życia. Dostrzegasz, że twoje ja ma prawo istnieć, niezależnie od tego, kto próbuje je zdominować. Relacja z narcyzem może być bolesną lekcją. Ale jeśli podejmiesz tę lekcję, odzyskasz nie tylko wolność, odzyskasz siebie. A to jest pierwszy krok do prawdziwej wewnętrznej transformacji. Jeśli to, co usłyszałeś, rezonuje z twoim doświadczeniem, zasubskrybuj mój kanał i zostań ze mną. Razem będziemy odkrywać, jak wrócić do siebie, odzyskać moc i tworzyć świadome relacje. Kliknij subskrypcję i pamiętaj, twoje ja zawsze ma prawo istnieć,